W swojej historii giełdowej na polskim biotechu zarobiłem prawie 60 000 złotych. Podczas gdy wielu inwestorów preferuje dziś spółki sztucznej inteligencji, ja patrzę tam, gdzie kapitał może niedługo zacząć płynąć szerokim strumieniem. Amerykański indeks Nasdaq Biotechnology urósł o ponad 50% od kwietnia zeszłego roku, przebijając szczyty z czasów pandemii. To sygnał, którego nie można w Polsce ignorować. Historycznie hossa na Nasdaq Biotech zwiastuje gwałtowne ruchy na mniejszych rynkach. Dlaczego? Bo sektor life science jest globalny. Jeśli amerykańscy giganci mają nadmiar gotówki, szukają okazji wszędzie, również w Europie Środkowej. W tym materiale przeanalizuję 5 polskich spółek, które mają konkretne argumenty, by osiągnąć sukces w tym sektorze. Nie szukamy tu spekulacyjnych wydmuszek, ale firm, które są w przededniu kluczowych rozstrzygnięć klinicznych. Prośba o suby i lajki. Zaczynamy. Zrozumienie wzrostu w biotechu wymaga spojrzenia na dwa parametry: koszt pieniądza i cykl życia leków. Kluczem jest model DCF z dyskontowanych przepływów pieniężnych, który przelicza prognozowane zyski w przyszłości na ich dzisiejszą wartość. Spółki biotech mogą generować zyski z opłat za patenty lub ze sprzedaży leku dopiero za kilka lat. Gdy stopy procentowe spadają, a co za tym idzie zmniejsza się oprocentowanie bezpiecznych klas aktywów, inwestorzy zaczynają wyżej cenić te odległe, bardziej ryzykowne zyski. Takie przesunięcie kapitału w stronę innowacji widzimy właśnie na Nasdaq, co często wyprzedza ruchy na GPW. Jednocześnie giganci tacy jak Pfizer, Roche czy Novartis stoją przed klifem patentowym. Do 2030 roku ochrona prawna ich najlepiej sprzedających się leków wygaśnie, co oznacza utratę przychodów rzędu $200 miliardów. Big Pharma nie ma wyjścia, musi kupować innowacje od mniejszych graczy. W trzecim kwartale 2025 roku finansowanie venture capital w USA wyniosło blisko $6 miliardów. To paliwo, które zasila cały sektor. Kiedy amerykańskie fundusze takie jak Orbimed czy RA Capital zaczynają mocniej wchodzić w spółki kliniczne, polskie podmioty stają się naturalnym celem ze względu na drastyczne niedowartościowanie względem swoich odpowiedników zza oceanu. Przyjrzyjmy się strukturze polskiego sektora life science przez pryzmat wycen giełdowych. Ranking kapitalizacji otwiera Synektik z kwotą 2,5 miliarda złotych, a tuż za nim plasują się Celon Pharma, wyceniana na 1,26 miliarda złotych, oraz Cellvita z wyceną rzędu 800 milionów złotych. Pozostałe spółki jak Rywu, Scope Fluidics czy Captor oscylują w przedziale od 120 do niespełna 600 milionów złotych. Z tego zestawienia wyselekcjonowałem 5 podmiotów, które moim zdaniem oferują największy potencjał wzrostu w nadchodzącym cyklu. Przy wyborze kierowałem się 3 twardymi kryteriami. Po pierwsze, stopień zaawansowania badań klinicznych. Szukałem firm, które są w fazach najbardziej atrakcyjnych dla globalnego partneringu. Po drugie, realna szansa na komercjalizację projektów na rynku USA, co jest kluczem do skokowego wzrostu wyceny. Po trzecie, asymetria. Szukałem spółek, których obecny kurs w najmniejszym stopniu odzwierciedla wartość ich portfela naukowego, dając tym samym największą dźwignię operacyjną pod przyszłe wyniki badań. Dlaczego pominąłem Synektik i Cellvitę? Ta pierwsza spółka buduje swoją pozycję na stabilnej dystrybucji zaawansowanej robotyki medycznej i produkcji radiofarmaceutyków. Z kolei Cellvita działa jako zaplecze usługowe dla całego sektora. W tym materiale koncentruję się na spółkach typu Pure Biotech, których wartość zależy bezpośrednio od sukcesu ich własnych, autorskich rozwiązań. Celon Pharma łączy stabilność biznesu generycznego z agresywnym rozwojem innowacji. Ich flagowy projekt to Falkieri, skierowany na depresję lekooporną. Spółka zakończyła kluczowy etap konsultacji z amerykańską FDA i przygotowuje się do wejścia w trzecią fazę badań klinicznych w USA. To najtrudniejszy, ale i najbardziej zyskowny etap w rozwoju leku. Rynek amerykański w tym obszarze jest wart miliardy dolarów, a pozytywna opinia FDA drastycznie redukuje ryzyko regulacyjne, które wcześniej ciążyło na kursie. Noble Securities podniósł ostatnio cenę docelową do 34 zł, podkreślając, że Celon staje się spółką coraz bardziej przewidywalną. W 2026 roku uwaga rynku skupi się na poszukiwaniu partnera strategicznego w USA. Sukces na tym polu oznaczałby potężny zastrzyk gotówki, upfront payment, który mógłby sfinansować cały pipeline innowacyjny Celonu bez konieczności emisji akcji. To spółka, która ma realną szansę stać się pierwszym polskim koncernem farmaceutycznym z globalnym hitem.
Rywu posiada najbardziej rozbudowany i zdywersyfikowany pipeline w regionie. Ich model oparty na współpracy z gigantami takimi jak BioNTech, twórcy szczepionki na COVID, czy Exelixis, daje im stały dopływ wiedzy i kapitału. Ich kluczowy lek przeciwnowotworowy RVU-120 dostarczył w grudniu 2025 roku świetnych danych klinicznych. U 43% pacjentów z ostrą białaczką szpikową odnotowano odpowiedź na leczenie. To fenomenalny wynik w tak trudnym obszarze. Mimo tych sukcesów, kurs przy 25 zł pozostaje o blisko 80% poniżej wycen analityków, do których również trzeba podchodzić z ostrożnością. Rynek wciąż wycenia Rywu konserwatywnie, ale rok 2026 może to zmienić. Spółka ma zapewnione finansowanie od Europejskiego Banku Inwestycyjnego, co chroni akcjonariuszy przed nagłym rozwodnieniem i emisją akcji. Największym katalizatorem dla Rywu będzie kolejna duża umowa partneringowa na RVU-120. Każda informacja o płatności z góry od partnera z USA będzie ostatecznym potwierdzeniem, że polska onkologia jest w stanie konkurować z najlepszymi laboratoriami na świecie. Scope Fluidics to rynkowy wzorzec sukcesu. Ich historia z Biorad, któremu sprzedali projekt PCR-1 za $130 milionów, to dowód, że polska firma potrafi dowieść technologię do poziomu światowego exitu. Co ważne, spółka dysponuje ponad 100 milionami złotych gotówki, co przy niewielkim zadłużeniu daje im komfort pracy bez patrzenia na chwilowe wahania giełdowe i presję otoczenia. Kluczowym aktywem jest system Bacteromic, służący do szybkiego oznaczania lekowrażliwości bakterii. To palący problem globalnej medycyny. Rok 2026 to termin osiągnięcia pełnej gotowości linii produkcyjnej w Warszawie i finalizacja certyfikacji IVDR. W biotechu i medtechu moment przejścia z fazy laboratoryjnej do powtarzalnej produkcji przemysłowej jest punktem krytycznym. Jeśli Bacteromic potwierdzi parametry skalowalności i niskie koszty jednostkowe chipów, spółka celowa odpowiedzialna za ten produkt staje się gotowym celem przejęcia. Warto zwrócić uwagę na unikalny model biznesowy tej spółki. Scope nie buduje koncernu, ale tworzy produkty na sprzedaż. To sprawia, że każda złotówka zainwestowana w R&D ma bardzo jasny cel – komercjalizację. Captor, w przeciwieństwie do poprzednich spółek, których wyceny spadały, to lider wzrostu kursu ostatnich 6 miesięcy. Cena akcji odbiła się od dna przy 30 zł do poziomu powyżej 80 zł, co zwróciło uwagę rynku. Ich najsilniejszym argumentem jest współpraca z MD Anderson Cancer Center w Teksasie. To nie jest zwykła umowa, to walidacja technologii przez najbardziej prestiżowy ośrodek onkologiczny na świecie. Spółka rozwija technologię celowanej degradacji białek. To może być przełom porównywalny do odkrycia antybiotyków. Tradycyjne leki próbują zablokować złe białko. Captor robi coś innego. Oznacza je tak, by organizm sam uznał je za śmieć i zutylizował. Rok 2026 przyniesie dane z fazy pierwszej projektu CT01 w raku wątroby oraz postępy w projekcie CT03. W USA spółki pracujące nad tą technologią jak Arvinas czy Nurix osiągają wyceny miliardowe już na etapie wczesnych badań klinicznych. Captor przy kapitalizacji 450 milionów złotych jest wyceniany ułamkowo w stosunku do swoich amerykańskich odpowiedników, mimo posiadania światowej klasy zespołu naukowego z doświadczeniem z największych koncernów. Molecure to ostatnia spółka z mojej listy. Firma przeszła przez trudny okres restrukturyzacji kosztów, co zabezpiecza ich gotówkowo do końca 2026 roku. To krytyczne, bo w biotechu nic tak nie wpływa na kurs jak strach przed brakiem pieniędzy na badania. Kluczowym wydarzeniem będzie analiza cząstkowa fazy drugiej badania o ATD01 w sarkoidozie płuc. Jeśli te dane będą pozytywne, Molecure z dnia na dzień stanie się celem dla firm specjalizujących się w chorobach rzadkich. Równolegle spółka pracuje nad rynkiem stłuszczenia wątroby. To obecnie jeden z najgorętszych tematów medycznych w USA. Patrząc na rajdy amerykańskich spółek takich jak Viking Therapeutics czy Madrigal, widać jak ogromny kapitał czeka na skuteczne terapie chorób wątroby. Molecure ze swoją niską kapitalizacją posiada największą dźwignię operacyjną w moim zestawieniu. Tutaj sukces naukowy może przynieść największy procentowy zwrot dla inwestora. Sektor biotechnologiczny to najprawdopodobniej najtrudniejsze miejsce na całej giełdzie dla inwestora indywidualnego. To rynek o charakterze ściśle binarnym. W klasycznym przemyśle gorszy kwartał oznacza spadek marży i zysku o kilka procent, ale w biotechu nieudany wynik badania klinicznego oznacza często całkowitą utratę wartości danego projektu. Jeśli lek nie wykaże statystycznie istotnej przewagi nad konkurencją, kurs akcji potrafi spaść o kilkadziesiąt procent w trakcie jednej sesji.
Kluczowym parametrem, który musisz śledzić, jest tak zwany cash runway, czyli czas, na jaki spółce wystarczy gotówki przy obecnym tempie jej spalania. Wiele firm na GPW ma tendencję do komunikowania optymistycznych terminów, które później są weryfikowane przez rzeczywistość laboratoryjną. Jeśli spółce kończy się tlen, a rynek wyczuwa, że kolejna emisja akcji jest nieunikniona, kurs będzie spychany coraz niżej, rozwadniając Twój kapitał w najbardziej bolesny sposób. Dodatkowo musisz zrozumieć ryzyko partneringowe, ponieważ polskie firmy rzadko mają środki na samodzielne sfinansowanie badań trzeciej fazy, które kosztują dziesiątki milionów dolarów. Jesteśmy uzależnieni od decyzji wielkich koncernów z USA czy Szwajcarii, a one potrafią zmienić strategię z dnia na dzień, zostawiając lokalnego partnera z niedokończonym projektem. Dlatego moja strategia opiera się na 3 żelaznych filarach, które pozwalają mi spać spokojnie przy tak dużej zmienności. Pierwszym z nich jest szeroka dywersyfikacja wewnątrz sektora, ponieważ nigdy nie stawiam wszystkiego na jedną kartę, lecz buduję koszyk złożony z kilku liderów o różnych profilach badawczych. Drugim filarem jest ciągłe monitorowanie globalnego rynku długu i stóp procentowych, bo to one są prawdziwym silnikiem wycen biotechu na całym świecie i decydują o tym, czy kapitał płynie do innowacji, czy od nich ucieka. Trzecim i najważniejszym elementem jest szukanie walidacji z zewnątrz, najlepiej z rynku amerykańskiego. Jeśli spółka taka jak Captor czy Rywu posiada partnera w Teksasie lub Kalifornii, oznacza to, że przeszła ona rygorystyczny proces audytu naukowego, którego my, jako inwestorzy indywidualni siedzący przed komputerem, nigdy nie będziemy w stanie wykonać samodzielnie. To jedyny sposób, by oddzielić rzetelną naukę od giełdowych obietnic bez pokrycia. Amerykański rynek biotechnologiczny już pokazał kierunek. Przebił pandemiczne szczyty i przyciąga rekordowy kapitał. Polska giełda zazwyczaj reaguje z opóźnieniem, ale mechanizm naczynia połączonego w globalnej farmacji jest nieubłagany. Rok 2026 będzie czasem twardej weryfikacji projektów Scope Fluidics, Captora i innych. Daj znać w komentarzu, w jakie spółki biotech inwestujesz. Do zobaczenia w kolejnym materiale.